Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj trochę nietypowy materiał, a konkretnie dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić nie doniesieniami medialnymi, no może z wyjątkiem dwóch, trzech spraw, ale głównie chciałbym się podzielić z Wami moim własnym zdaniem, moją własną opinią na temat, no chyba to tak pokrótce można powiedzieć, sytuacji w naszym kraju, sytuacji politycznej, to co się dzieje teraz w kraju odnośnie obywateli polskich. Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj podzielę się z Wami tym, co ja myślę, jakie mam zdanie na różne tematy, że tak powiem. Także nie będzie doniesień medialnych, a moje własne przemyślenia, ale zacznę właśnie od nietypowego tematu i powiem Wam szczerze, że uważam się za osobę generalnie tolerancyjną. Nie mam nic przeciwko osobom LGBTIQ czy plus, czy jak to się tam nazywa. Nie mam nic przeciwko temu, że sobie robią parady i to, co robią ze swoim życiem, według mnie to jest ich osobista sprawa. Ale znalazłem coś, obejrzałem coś, wpadło mi w ręce coś, zobaczyłem coś, czego się nie odzobaczy. I powiem Wam, że tak jak mam gdzieś tą czy inną telewizję, bo mam, czy TVN-y, Polsaty, TVP czy Republikę, mam gdzieś, bo po prostu telewizji nie oglądam. Ten materiał, który Wam pokażę, znalazłem w sieci i powiem Wam, że według mnie no jest to lekkie przegięcie. Tak, wiem, że wszyscy obywatele są na równych prawach i tak dalej. I może ktoś mnie uznać za homofoba, choć ja się generalnie nie uznaję za homofoba, bo jak powiedziałem, mi tam te osoby nie grzeją ani nie ziębią, ale programy telewizyjne w dziennym, że tak powiem, paśmie antenowym z takimi osobami, no jak dla mnie to jest no lekka przesada. Chodzi tutaj o wywiad, chyba wywiad to można nazwać, z drag queen. Rozumiem, że teraz promowanie takich osób jest na topie, modne i nie wypada krytykować. I nie chodzi tu z mojej strony o krytykę, ale nie wiem, jak to ubrać w słowa, bo nie chcę być no, zbyt, że tak powiem, wulgarny, dosadny, ale uważam, że tutaj regionalna telewizja, bodajże TVP Poznań, no przegięła, nadając to w paśmie dziennym, gdzie mogą to oglądać dzieci. No. Facet czy facetka, czy ono, nie wiem jak nazywać takie osoby. Nie wiem. Powiem Wam, że to, co się zobaczy, no tego się nie odzobaczy. Zresztą zobaczcie to sami i ocencie to sami. No, dla mnie tutaj ta regionalna telewizja po prostu przegięła. Okej, chcą nadawać takie programy, powinni nadawać się, nie wiem, po 20 po wieczorynce,
Okej, ale nie w paśmie dziennym. Takie jest moje zdanie. Jestem ciekaw też waszego zdania. Zobaczcie materiał i przejdziemy do takich poważniejszych tematów. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to naprawdę, jeżeli odnajdzie jedną osobę, to przeklikując się przez kolejne inne dragowe postacie na zdjęciach, jakby tutaj się wyświetlają za nami portrety innych osób, jest bardzo łatwo znaleźć te ścieżki i odkryć ten drag, który tobie się podoba. Ten drag, który będzie ciebie interesował. A myślę, że to jest taki moment, że polskiego dragu jest naprawdę pełno w różnych miejscach. Telewizja, dziewczyny i nie tylko dziewczyny nagrywają piosenki, więc na Spotify'u, na wszystkich serwisach streamingowych można nas oglądać. Kanały w jakichś różnych innych mediach społecznościowych, teatr, jest nas pełno. Powiedz jeszcze bardzo krótko na koniec. Ktoś nigdy nie spotkał drag queen. Podchodzi do ciebie, widzi cię po raz pierwszy. Skąd ma wiedzieć, jak się do ciebie zwracać? Może po prostu zapytać. Najpierw może powiedzieć, wow, jesteś wspaniały, wspaniała, jak się do ciebie zwracać, bo w sumie nie wiem. I wtedy my, dragowi artyści, artystki, osoby artystyczne, powiemy, jak się do nas zwracać. Ja nazywam się twoja stara, dla przyjaciół stara, a dla tych wybranych twoja. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ta rozmowa przybliżyła państwu to, czym jest drag i dlaczego warto się nim interesować. W Poznaniu występy drag queens można obejrzeć w klubie Locum Stonewall przy ulicy Fredry 7. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tobie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za kolejne rozmowy, które będziesz tutaj przeprowadzać. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Teraz przejdźmy już do tej polityki, do właściwego tematu. Tu jeszcze temat krótko Solidarnej Rosji. Nie wiem, czy zauważyliście, koledzy z Byszka wygumkowali w opisach profili suwerenną Polskę. Chodzi o logo, że wszyscy kandydaci suwerennej Rosji mają teraz na swoich billboardach, przy swoich spotach logo PiS-u, a nie suwerennej Polski. Podejrzewam, żeby źle się nie kojarzyć elektoratowi. Można generalnie rzecz biorąc powiedzieć, że odcięli się tym samym od lidera, byłego ministra Zero. Ale zwróćcie uwagę, że jednak chętnie używają jego choroby jako tarczy. I tutaj pytanie, czy można jeszcze bardziej obrzydliwie postępować? Czy oni mają jakieś zasady, nie wiem, moralności? Myślę, że przed nami będzie imponujący pokaz braku lojalności i podcinania sobie wzajemnie nóg. No i z jednej strony powiem wam, że to dobrze, suweren zobaczy, jacy są z nich prawdziwi ludzie, prawdziwi, jak to oni się określają, patrioci. I ostatni temat przed tymi moimi wywodami właściwymi chciałbym tutaj poruszyć pewien drobny fakt. Polska jest to kraj europejski, zamieszkały w 70% przez Polaków i w 30% przez pisowców. I jest osłupiające po prostu, że 30% Polaków, pisowców, jak ćmy, lecą do świecy, chcą samobójstwa Polski niepodległej, chcą głosować na PiS i Konfederację, wrogów Unii, zwolenników Polextu, pchających nas w łapy ruskiego miru. Chcą powrotu Europy, w której 300 lat nie było pola nawet dla naszego istnienia. To jest marzenie prawdziwych pisowców, tych 30% społeczeństwa polskiego. Tylko że tutaj jest Krzysztof Nawrot, Skarga TV. Dziękuję za mikrofon. Chciałem właśnie tutaj pana wesprzeć w tym, co pan mówi, tylko panie europośle, przez 8 lat wy żeście
wy zamykali te kopalnie, górnicy protestowali przed tym i tak dalej, więc tutaj troszkę taka sprzeczność jest. Ja tutaj nie zgodzę się z tym, co pan mówi, że PiS kradnie, że tak mówią. PiS nie kradnie, PiS już nakradł. Co żeście zrobili z Funduszem Sprawiedliwości, na przykład tutaj u pana na fundację, która się nazywa Ex Bono, gdzie poszło 9 milionów, w tym 2 miliony na kolano Tuska. I moje pytanie. Na kolano Tuska, no o czym pan Raczej opowiada? nie, na kolano Kaczyńskiego. Jedno pytanie, dobrze. Ile Kaczyński zabił dzieci? Ile Solidarna Polska zabiła dzieci, gdzie kobiety musiały poronić? Jak to jest? O, proszę, zamknij dziuba. Wyborcy z PiS-u. Dziękuję bardzo. A teraz, moi drodzy, coś tak stricte tylko ode mnie. Właśnie o moich przemyśleniach, moich odczuciach. Będzie to taki przydługawy monolog, ale mam nadzieję, że was zaciekawi. Moi kochani, mam takie niejako może zbyt pompatyczne wrażenie, że oto obudzimy się z koszmaru. Może to ja jestem, nie wiem, walnięty, może to ja jestem nienormalny i z przerostem ambicji. Ale wyobraźcie sobie, że są takie kraje, regiony, kręgi kulturowe, gdzie jest po prostu, jeśli chodzi o politykę, dość nudno. No ale u nas zawsze na koturnach z największym stężeniem emocji, z walką o najlepsze kąski, po prostu na ostrzu noża. Zawsze mnie to mierziło tą swoją prostacką jednoznacznością. Nie ma newsów, nie ma kolorów w czarno-białym świetle, nie ma dystansu, rozwagi, namysłu. Jest tylko zdrada, szaleństwo, wieczność. Ale wiecie co? Właśnie mi przyszło, może bardziej, właśnie mi przeszło to wszystko. Stałem się takim najgorszym sekciarzem, ślepym nie wiem jak to ubrać w słowo, ślepym doktrynerem może tak. Patrzę już tylko biało-czarno i tak naprawdę nie jestem już wrażliwy na żadne newsy, które do mnie docierają. I pewnie zapytacie, dlaczego? Otóż dlatego, że przeciw moim, nie wiem, być może i waszym wahaniom, nazwę to tak, stoją siły zła. I ktoś może powie, uzna, że to brzmi bombastycznie i niedojrzale. No może w pewnym sensie tak jest, ale przecież miejmy świadomość, że Rosja prowadzi obecnie z polskim państwem wojnę hybrydową. Ma środki finansowe, złe chęci, jeszcze gorsze możliwości z uporem takiego najgorszego prześladowcy w klasie i z niebywałą cierpliwością. Cały sukces narracji pewnego małego pana, że tak to ujmę, pewnego małego pana z Żoliborza polega na tym, że wszystko jest już czarno-białe, no i nie ma innych kolorów. Że sobie zażartuję tak poniżej pasa, no nie ma już tęczy. Dla Morawieckiego w proruskich, antyeuropejskich spędach putinowskich sprzedawczyków no, mam miejsce specjalne. No z pewnością nie w sercu, a zgoła w innych częściach ciała. Ale ktoś tę kukłę wypromował. No nieprawda, moi drodzy? Słuchajcie, kto
do piekła idzie? Jak sądzicie? Kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie? Złodzieje. Masz rację, złodzieje, jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła. Kaczyński. No tego bym się nie spodziewał. Tak w przenośni się zapytam, czy czujecie to zimne tchnienie psychopatycznego lekarza? Komuś zależało na tym, żeby polską niepodległość po 1989 roku opluwać, ze zrywu Solidarności zrobić spisek ubeków, a nas wszystkich unurzać w gównie, tak żeby wystawał czubek głowy i tylko wódz, mimo oczywiście jego wzrostu. I nie zrozumcie mnie proszę tutaj źle, nie jestem jakimś zwolennikiem teorii spiskowych i nie mam ochoty ani zamiaru tu mówić o jakichś Marsjanach, ludziach jaszczurach czy płaskiej ziemi. W istocie rzeczy ten spisek jest dość, że tak powiem, przezroczysty. Jeden mały kombinator z przerośniętym ego, niebywałych zdolnościach do intrygi i z nagłym, niespodziewanym wpływem na rzeczywistość. Mówię tutaj o rzeczywistości postkomunistycznej, chaotycznej, rzeczywistości, który został szefem kancelarii Wałęsy w swoim czasie. Staje się koszmarem polskiej demokracji. Mówię tu oczywiście o Kaczyńskim. Ten mały gnom już 30 lat jątrzy, próbuje, gmera, a za nim stoi nieudolny przewrót w 1992 roku, słynna nocna zmiana z niestrudzonym ruskim agentem Macierewiczem. Dlaczego mówię ruskim agentem Macierewiczem? Bo może już dość tej hipokryzji, omówień, przybliżeń. Nie jest tajemnicą, że Rosja prowadzi w Polsce hybrydową wojnę. Ma do tego partię, tak jak na Węgrzech czy na Białorusi. A jej niewątpliwym sukcesem propagandowym jest to, że prorosyjskie partie w Polsce malują się jako antyrosyjskie. Kilku niestrudzonych, nazwę to sygnalistów, opisało to, że Macierewicz jest rosyjskim agentem z powołaniem się na poszlaki, dowody, dokumenty. Tutaj mam na myśli pana Tomasza Piątka. Sądzę, że pańska praca, panie Tomaszu, zostanie w końcu doceniona przez chociażby prokuraturę, a to, że jest pan przeciw całemu państwu, któremu się nic nie chce, doceniam w dwójnasób. Pan Tomasz Piątek już wiele obnażył właśnie takich prorosyjskich gnomów właśnie w strukturze, że tak to ogólnie nazwę, pisowskiej. Tak jak wspomniałem, nie wierzę w teorie spiskowe, a teraz tutaj przedstawiam niejako jakieś tam teorie. Paradoks, powiem wam, pozorny. Putinowi i jego otoczeniu nie zależy na tym, żeby go kochano albo bano. To wszystko jest poza skalą, choć bano bardziej mu zależy niż żeby go kochano. Putin wkłada naprawdę wielkie pieniądze w to, żeby go kochano i jego wizję wielkiej Rosji. I tu
wydaje mi się, że nie jestem idiotą, który twierdzi, że Kaczyński, nie wiem, to ruski agent, może po części, a może po prostu byłbym równie głupi jak te Ziemkiewicze i te całe stado tych pisowskich troli, co pisze o żółwikach. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Bez wątpienia w PiS-ie czy Solidarnej Rosji pełno jest, że tak to nazwę, ruskich onuc. Czy panowie Bo państwo nie byli w chcecie rządzie- słuchać ostatniej sprawy po prostu. Czy panowie byliście w rządzie niemieckiego agenta, bo tak Mateusza Morawieckiego nazywa Marcin Romanowski, a ojca premiera Kornela Morawieckiego nazywa ruskim agentem? Zdaje się, że to jest kluczowa sprawa. Czy byliście panowie w rządzie niemieckiego agenta? Odpowiem krótko. To była niefortunna wypowiedź i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. W emocjach różnego rodzaju wypowiedzi padają i pan to doskonale wie. Jeszcze raz mówię, zwracam uwagę na to, że to była niefortunna wypowiedź i tyle. Czy Kaczyński jest agentem? Nie wiem, ale z pewnością jest pożytecznym idiotą Putina. Może się mylę, ale ten typ ośmielony kolejnymi niespodziewanymi wygranymi w polskim Monopoly, że tak to nazwę, po prostu grał w politykę, a że jest głupi, zawisny, uwsteczniony, został po prostu wykorzystany. Macierewicz, jak dla mnie, jest ruskim agentem z jakichś tam powodów, natomiast Kaczyński stał się nim mimo woli po prostu z głupoty. I powiem wam, że chcę w to wierzyć, no mogę powiedzieć bardzo usilnie, chcę wierzyć w to, że ten koszmar na kaczych łapach robi z naszego kraju piekło ze względu na swoje ego, a nie na zlecenie Moskwy. Ale rządy się zmieniły. Nareszcie polski premier wszedł na mównicę sejmową i stwierdził, że ostatnie 8 lat to rządy ruskiej agendy w Polsce. Jakieś pół roku temu, kiedy Macierewicz bredził coś z mównicy sejmowej o zamachach, ponad połowa polskiego społeczeństwa skandowała ruski agent. Teraz polski premier wychodzi na mównicę i zaczyna mówić wprost, że tak zwana prawica w Polsce to ruska agenda i w sumie jakimś dziwnym trafem zapadła grobowa cisza. No i sobie doskonale też zdaję z tego sprawę, że płatne trolle w necie ujadają, że Macierewicz tworzył rząd niepodległości. Coś tam w TV Republika jeszcze mieszają przysłowiowym kijem w gównie. Ale tutaj właśnie publikę zmroziło. Oto dyrektor biura Neo-KRS, szefuncio szczujący na niezależnych sędziów z polecenia Ziobry i Piebiaka, okazał się ruskim szpiegiem. Oczywiście tutaj pisowcy człowieka nie znają, przypisują go do PO czy do koalicji, to już standard. Premier Tusk wyszedł w Sejmie i powiedział, że przez ostatnie lata polskie służby specjalne były sparaliżowane. A dlaczego? Może ujmę to w ten sposób. Jak wiecie, od wielu lat wrzucam filmiki, materiały na YouTubie, tutaj generalnie do sieci. Robiłem je już, zrobiłem ich setki. I ktoś może powiedzieć, że to są przypadkowe treści. No ja się tutaj do końca nie zgodzę. Jeśli sądzicie, nie wiem, że robię to
Nie wiem, bo nienawidzę PiS-u. Tak, zgadza się, nienawidzę PiS-u, ale też nienawidzę dewastowania mojego kraju. I to nie są na zasadzie filmiki, jak wiecie, na zasadzie, że Kowalski jest intelektualistą. Powiem tak, jesteśmy świadkami niebywałego cyrku, szaleństwa narodowego, zidiocenia, które już raz doprowadziło państwo polskie do upadku. Ta sama głupota, te same konserwatywne wartości, te same ułomy, które boją się zachodniej, liberalnej wolności, a optują za wschodnim zamordyzmem. I powiem dlaczego, bo są po prostu tchórzami ogarniętymi, nie wiem, takim uwielbieniem wobec absolutnej władzy. Nie wiem, jak to ująć w słowa. Może tak, te same siły zakładają sobie, generalnie rzecz biorąc, kaganiec na sił. Kaganiec na twarz, żeby nie powiedzieć sobie na ryj. A prawda jest taka, że kiedy raz dasz sobie założyć kaganiec, to już go zdjąć nie jest tak łatwo. Przekonaliśmy się już niejednokrotnie w historii naszego kraju. Macierewicz rozwalił kontrwywiad, wokół niego agentów GRU jak komarów. PiS skłócił nas z całą Unią Europejską, ze wszystkimi sąsiadami. Już nawet kiedyś mówiłem, że za czasów PiS-u to chyba tylko Polska z Bałtykiem nie była skłócona. PiS-owcy lizali sobie nawzajem wory z przywódcami, może tak to nazwę, którzy siedzieli w kieszeni u Putina, czyli Orbanem, Le Pen. Mieli swoich neosędziów, ruskiego szpiega, a pewnie jest ich jeszcze więcej. Kupowali ropę i węgiel od ruskich na niespotykaną wcześniej skalę. Wspierali organizacje finansowane przez Kreml, takie jak na przykład Ordo Iuris. Wspierali się radyjkiem ojca inwestora Tadeusza Tadzia Rydzyka, o którym sama Kaczka powiedział, że jest agenturą Moskwy. I tutaj dla tych, co nie pamiętają, to przypomnę słowa Kaczyńskiego. I tutaj cytat. Po naszej stronie działają aktywne rosyjskie służby specjalne. Radio Maryja jest dziś głęboko antychizowane, prorosyjskie, wcale nieżyczliwe PRL-owi. Czy też Targowica nie była właśnie taka narodowa, katolicka. Prorosyjskość Urbana jest tam ubrana w maskę patriotyczną. To powiedział wielki wódz Jarosław. On się tak skradał, proszę panią, taki był pogarbieniec i był cały czerwony na gębie. Grunt to się wyspowiadać, a potem znowu można se zrobić małe kłamstewko. Moi drodzy, problem jest w tym, w którym miejscu kończą się pospolici głupcy, a zaczyna zwyczajna agentura. No ale w sumie w czym problem, skoro tuż po upadku PRL-u sam Kaczyński umawiał się przez 1,5 roku
na, nazwijmy to, rozmówki z radzieckim szpiegiem Wasinem. Rządowe maile Dworczyka latają po ruskich serwerach w te i we w te, no niczym obornik po polu. Obajtek sprzedaje za bezcen kawał lotosu węgierskiemu molowi powiązanemu z Putinem. Ten właśnie zależny szef NBP dostaje w zamian za mieszkanie, willę pod miastem od podejrzanych firm handlujących z ruskimi. I tutaj można przytaczać przykładów całe mnóstwo. No ale pisowcy mają większe problemy, bo mają problem, jak ktoś dla jaj założył czapkę albo 12 lat temu podał rękę Putinowi. Tutaj chciałoby się rzec, że też was ta święta ziemia nosi, płatni zdrajcy. I bym zapomniał, a co jest chyba też dość istotne. Do władzy PiS doszedł na ruskich podsłuchach Falendy. Macierewicz sprowadził wiarygodność Polski w europejskich koncernach zbrojeniowych praktycznie do zera. Bez przerwy szczuli i szczują na naszego drugiego głównego sojusznika w NATO, czyli Niemcy. Popierają prorosyjskiego Trumpa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ojciec kłamliwego byłego premiera Morawieckiego do śmierci bredził coś o dobrych stosunkach z Rosją. I wiecie co, moi drodzy pisowcy, w sumie zwolennicy PiS to jest jakaś niebywała okazja dla psychologów, socjologów, psychiatrów, żeby sprawdzić aberracje po prostu w stadzie. Niejaki Kaleta z Solidarnej Rosji napisał, że Szmyda powołał na sędziego prezydent Komorowski. Zapomniał jednak dodać, że na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Sądu Rejonowego to Szmyda powołał jeszcze prezydent Kaczyński, a do Sądu Okręgowego powołał go nikt inny jak minister Zero. Prezydent Lech Kaczyński, a dyrektorem biura KRS uczynił Szmyda partyjny szef pana Kalety, minister Zero. No ale o tym oczywiście nie mówią, to mówię tak jako ciekawostkę, bo pewnie nie wszyscy, szczególnie pisowcy, o tym pamiętają i wiedzą. I tutaj też tak się zastanawiałem, skąd pomysł, że PiS to partia prawicowa. No, sprawdźmy. Rozdaje, utrzymuje lumpiarstwo, rozdaje socjal. Nie mówię tu, że wszyscy, którzy pobierają socjal, to lumpiarstwo, ale dużo właśnie jest takich, że sobie uczyniło z tego sposób na życie. Czyli życie na cudzy koszt, ale dla PiS-u to jest nieistotne, ważne, żeby głosowali. Opiera się na krytyce elit, standard. Jest jedynie słuszną, scentralizowaną partią, a jej pierwszy sekretarz jest ponad rządem i sądownictwem, generalnie ponad prawem, co już niejednokrotnie Kaczyński pokazał, nie mógł się nawet pogodzić z tym, że go policja legitymuje, czy go gdzieś wzywają. Mami plebs wielkimi budowami socjalizmu, które mają być finansowane z budżetu państwa. Temat rzeka, bo tą gigantomanię, no jak wiecie, PiS ma już opracowaną i w jednym paluszku.
Okej, lećmy dalej. Nacjonalizuje przedsiębiorstwa, koncerny, banki, prowadzi gospodarkę centralną stosowaną za pomocą partyjnych aparatczyków. Jest nieufna wobec samorządów i centralizuje władzę. Promuje kult nieomylnego wodza. Ponad gospodarkę stawia kwestie ideologiczne. Ma obsesję na tle służb specjalnych. Ma obsesję na tle służb specjalnych, mówiłem, stosuje zasadę bierny, mierny, ale wierny. No bardzo popularne w PiS-ie. Drukuje pustą forsę na zamówienie partyjne. No, PiS zadłużył Polskę o wiele bardziej niż Gierek i w sumie gówno wybudował. Próbuje mieszać swoje ideolo w głowach już dzieciom w szkole. Znacie to książkę, która miała wejść do szkół, gdzie Kaczyński był wszędzie, nawet tam, gdzie go nie było, on był. Tępi wolność słowa, zmierzając do monopolu medialnego. Oferuje taką orwellowską nowomową, zmieniając i odwracając znaczenie słów. I to ma być właśnie ta pisowska prawica. A w jaki sposób? Bo klęczą w kościele? No, wydaje mi się, że to jest odrobinę za mało. Oczywiście nie dla części społeczeństwa, bo jak wspomniałem, 30% społeczeństwa polskiego ślepo zapatrzone są w wodza i nawet gdyby im cały dom wyniósł, oni by mówili, że to Tusk zrobił. No ale tutaj już nic na to nie poradzimy niestety. I jakby na to nie patrzeć, moi drodzy, w istocie jest to taki postgomułkowski twór faceta, który wychował się naukowo, w cudzysłowie oczywiście, u marksisty Ehrlicha i ma myślenie o masach, bazie i nadbudowie kompletnie takie postperelowskie. Jak taki twór ma być prawicowy, no powiem wam, że szczerze mówiąc nie wiem. Dzień dobry tego. O, ja mam na imię Jaruś tego. Dobry, przyjechałem z Zagnańska tego jestem chłopak do wzięcia tego. Kupiłem sobie buty białe tego, teraz są trochę brudne tego, ale nam wodę włączą w przyszłym tygodniu tego, to kwiaty będę podlewał tego i papuga mam tego, ale to nie jest ara, tylko taki kacperek bardziej tego. No ale to nie jest chłopak, tylko samiec tego i on tak się lubi na patyku bujać tego. Ha, i tyle o mnie. I wiecie co? Na ironię zakrawa fakt, że ludzie, którzy ten postkomunistyczny koszmarek w postaci Kaczyńskiego popierają, bredzą coś o lewactwie. Wybaczcie, ale że to takie fragmenty ścinki tutaj wrzucam. Oni, zwolennicy Jarosława, tak ujmę to ogólnie, będą was bombardować gównem, mają na to pieniądze i motywację. W końcu prowadzą hybrydową wojnę dla Putina. Powiem wam tak, może już dość zahamowań, może pora nazywać rzeczy po imieniu.
że Pinokio jeździ rozmawiać z Orbánem o tak zwanych konserwatywnych wartościach, to jest normalne? No, według mnie nie. Nie jest. I mogę sobie sądzić o obecnym rządzie, co tylko chcę, no i was oczywiście też do tego zachęcam. Może i są nieudolne, może i nawet w waszych oczach beznadziejne, ale są wasze. Mówię tu o rządach wybranych przez obywateli polskich, o rządzie polskim. I drodzy pisowcy, nawet kiedy uważacie, że obecne rządy nie są wasze, za 4 lata macie okazję je zmienić. Są wybory. Pójdźcie na wybory i to zmienicie. Ruskich, kiedy tu wejdą, nie tak łatwo zmienicie. No chyba że chcecie znowu być pod butem Rosji. No to droga wolna już wam pokazał, jak się ucieka na Białoruś. A tak się okazało mimochodem, że u nas mają akurat kaczą mordę i dziób. Znaczy, mówię tutaj o tym pomylonym konusie, który zrobił z nas 2 wrogie plemiona. No, nie da się po prostu zastąpić niczym. Skłócił Polaków jak nikt inny w historii chyba naszego kraju. I powiem wam tak, i powiem to wprost, no, Kaczyński jest wyjątkowy pod tym względem i temu sukinsynowi no, nie da się odmówić. Bo tak powiedziałem, potrafił skłócić naród jak nikt inny wcześniej. Więc moi kochani, taki mały, że tak powiem, apel do was. Moi drodzy, dzielmy się więc słowami, takimi zdroworozsądkowymi ścinkami, bo pamiętajcie, wojna już trwa, no, hybrydowa, jak zwał, tak zwał. Z was, prawdziwych patriotów, ojców, matek, ludzi z empatią, zrobią zdrajców, Niemców, Żydów, lewaków. Może już czas postawić tamę szaleństwu tego jednego zeschizowanego starca. I nie wiem, czy to nazwać, że to do was apeluję, czy was namawiam. Bo gdyby tak pomyśleć, no ponoć Rosja to jest stan umysłu. A czym my różnimy się od Rosji? Gdzie 1/3 Polaków jest zakochana jest w grupie przestępczej, a kolejna 1/3 Polaków ma to wszystko w dupie. Jest część Polaków, którzy chcą dla Polski dobrze, chcą rozliczeń, chcą jakiejś normalności. I tak się zastanawiam, już kończę, i się tak zastanawiam, moi drodzy, dokąd my zmierzamy i co się z naszym społeczeństwem stało. I tym pytaniem, otwartym pytaniem zakończę ten mój monolog. Oczywiście piszcie, jakie wy macie na ten temat zdanie. Jeśli mówiłem czasami zbyt chaotycznie, przepraszam. Próbowałem uzewnętrznić to, co we mnie się działo i podzielić się z wami moimi przemyśleniami. Także piszcie, komentujcie, wstawiajcie swoje opinie. Ja wam już dziękuję. Życzę udanej reszty niedzieli. Dobranoc, moje wariaty. Trzymajcie się, cześć.